Witajcie! Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak naprawdę drukować wieloma kolorami drukarką z jedną dyszą. Możecie potraktować to jako uzupełnienie filmu Artka o podobnym temacie. Ogólnie polecam kanał Artka. Przechodząc do rzeczy, pozwolę sobie zacytować jego słowa. Ogranicza nas to, że kolor możemy zmieniać co warstwy, a nie w dowolnym momencie warstwy. Otóż możemy. Jest to metoda podobna do zmiany filamentu na danej warstwie, czyli to, co pokazywał Artek, ale możemy zmieniać filament na tej samej warstwie. Moja metoda wykorzystuje dużo filamentu i dużo czasu, ale nie płacimy za to nic. I zamiast drukować cegiełki, drukujemy to. I tego spaghetti jest niestety bardzo dużo, ale no coś za coś. Do tego musimy ciągle siedzieć przy drukarce i żonglować tymi filamentami. Jeżeli mimo wszystko chcesz spróbować, musimy odpowiednio przygotować slicer. Odpalamy nasze ulubione oprogramowanie do cięcia modeli. Przechodzimy do ustawień, do drukarek. Ustawiamy wszystko tak, jak ma nasza drukarka. I mamy grzane łóżko, mamy stół, tak jak mamy. Ale tutaj zmieniamy liczbę ekstruderów od 2 do 3. Ale widzicie, możemy nawet do 8 i to już zależy od tego, jaki model macie. Przechodzimy do ekstrudera pierwszego, zmieniamy rozmiar dyszy. W ekstruderze drugim robimy to samo, ale w startowym i końcowym G-kodzie dajemy komendę M600, czyli taka, która nam filament wymienia. W ekstruderze trzecim robimy nie w startowym, a tylko w końcowym G-kodzie. I każdy następny ekstruder też powinien mieć na końcu komendę M600. Teraz musimy zaimportować modele, które będziemy chcieli wydrukować za pomocą wielu kolorów. To powiedzmy wydrukujemy ekstruderem drugim, to wydrukujemy ekstruderem trzecim, a to niech będzie pierwszym. Teraz wybieramy wszystkie modele, włączymy je. Oraz tutaj musimy dopilnować tego, żeby Nozzle Switch Retraction Distance było ustawione na 0. To też dajemy jako zwykła temperatura. Ustawienia są takie same jak przy normalnym druku. Możemy wrzucać na kartę pamięci i drukować. Ładujemy pierwszy filament i kiedy nim wydrukujemy pierwszą część modelu, drukarka nam wyjedzie dyszą. Wtedy na wydruku powstanie taki zadzior, musimy go usunąć. Następnie zmieniamy kolor i przeczyszczamy dyszę. Tutaj widać, że zrobiłem tego za mało, więc przeczyście tak z 3-4 razy. Następnie powinniście odciąć końcówkę tamtego filamentu. Potem kontynuujemy wydruk i powoli zabieramy nitkę. Czynności te wykonujemy, aż się wydrukuje cały nasz model. Jak to powiedział Artek, jest to żmudna robota, ale efekty są naprawdę satysfakcjonujące. Tego Eevee'ego drukowałem jakąś godzinę z zmianami wszystkimi na warstwie 0.3. No jak widać, powstało troszkę spaghetti, ale mam Eevee'ego. Ten poradnik dobiegł już końca. Mam nadzieję, że udało mi się Wam pomóc. Jest to mój pierwszy poradnik dotyczący druku 3D, więc jeżeli chciałbyś coś mi zasugerować, to prosiłbym Ciebie o napisanie tego w komentarzu. Dzięki. Widzimy się w następnym filmie. Cześć.